Siemanko, witam Was w kolejnym odcinku. Ten odcinek będzie w sumie o tym, co się działo przez pierwsze 2-3 tygodnie, ale bardziej z naciskiem na fizjoterapię. Będzie rozmowa z moim fizjo, z jednym z dwóch z fizjo, ale z tym, który gdzieś tam więcej czasu ze mną spędza. Opowie, co robiliśmy przez pierwszy ten okres 2-3 tygodni, na czym skupiliśmy się, jak wyglądało moje kolano, na czym będziemy gdzieś tam później jeszcze, na co będziemy później zwracać uwagę i pojawi się coś z mojego domu, bo tam też sporo czasu spędzam. W ostatnim odcinku mogliście zobaczyć moją operację. Jeszcze tak naprawdę w klinice pani fizjoterapeutka, która tam pracuje, uczyła mnie chodzić o kulach. Co prawda z doświadczenia już wiedziałem, jak chodzić o kulach, ale no, pani odświeżyła moją wiedzę, pokazała mi jak się chodzi, jak się wstaje, jak powinniśmy wchodzić na stopnie, na schody. Dzisiaj jeszcze możesz sobie odpocząć, od jutra działasz z tymi ćwiczeniami, robisz je przynajmniej do pierwszej wizytówki. Dobra, muszę chwilę poczekać, no to jest moje pierwsze wstawanie od wczoraj. Jakby ci się kręciło w głowie, to mów, podniosę ci kulę na pewno. A, najpierw zdrowa. Teraz najpierw kulę, operowana, zdrowo. Okej. To jeszcze raz spróbujemy. Kulę? Nie. Zdrowa. Okej. Kulę. Hop. W ten sam dzień wróciłem do domu i to był tak naprawdę chyba jedyny dzień odpoczynku. Niestety, bo moja chora ambicja powiedziała mi, że 2 dni po operacji to jest super pomysł, żeby iść na siłownię, co było bardzo idiotycznym pomysłem. Powiedziałem chłopakom, że się czuję dobrze, że już chcę zacząć, że jestem gotowy do tej rehabilitacji i już możemy robić trening. Pamiętam, że przyszedłem właśnie na siłownię i czułem się dramatycznie. Byłem jeszcze na lekach przeciwbólowych, byłem jeszcze tak lekko otumaniony po tej operacji. Oczywiście nikomu tego nie powiedziałem, co było głupotą, bo czułem się źle. Może nie, że fatalnie, ale czułem się źle i myślę, że nie powinniście takiego błędu popełniać. Jeśli czujecie, że się czujecie słabo, to nie grajcie kozaków. Tak jak niestety ja to zrobiłem i ten pierwszy dzień na siłowni był bardzo trudny. Cześć, nazywam się Robert Koch i pomagam Pawłowi dojść do pełnej sprawności. Pokażę Wam, jak wyglądają pierwsze 2 tygodnie rehabilitacji po operacji kolana. Wiele zależy od tego, jak kolano zareaguje po operacji. Są takie kolana, gdzie śmieje się, że lekarz zrobił skalpelem 2 krzyżyki, zaszył je i wyszedł z sali operacyjnej. Kolano wygląda, jakby nie stało się nic. A są też takie kolana, gdzie zastanawiam się, co mi Panie dasz w ten niepewny czas. Przede wszystkim ważne jest to, żeby nie porównywać się z innymi odnośnie postępów rehabilitacji, a protokoły rehabilitacyjne tak naprawdę są dla nas mapą, dla nas fizjoterapeutów, lekarzy, trenerów, a nie jakimś wyznacznikiem tego, co w danym czasie musisz osiągnąć. W ogóle jak się obudziłem, to ja nie mogłem tak zrobić, nie? No wiesz, tak nawet, nie? Ja bym mógł tak zrobić, że na przykład w Wigilię rano ja bym sobie pojechał. Pierwszy dzień świąt bym sobie zrobił wolny. No i później już nie wiem, jak ty tam pracujesz, nie? Ale... No ten drugi dzień świąt też chciałbym. No dobra, spokojnie. Okej, chciałbym napiął obie nogi 20 sekund. I staraj się tą prawą dociskać w górę. Okej, nie podnosić. Jakby dół kolana chciałbyś docisnąć jeszcze niżej. To jest tak troszkę może bolesne w miejscu. Co idzie najwybitniejszy? Święty k***a Mikołaj przyszedł! Najwybitniejszy idzie do mago. To się kameruje. 5 gwiazdek dla kierowcy Ubera tutaj. Jak mam ból, to luz, nie? W sensie może boleć trochę. No może. A w skali 0-10 na ile się boli? Nie, takie 3. 2-3 jest akceptowalne, jeżeli będzie ból powyżej tych 3, no to nawet jest. A w miejscu poboru czujesz? No i tak. No, w miejscu poboru. Oglądałem swoje te wideo z operacji. Że Dociśnij teraz.
Gdzie? Operację? Stary, ten mój ziomek normalnie z kamerą. Wszystko jest. Wszystko jest. Do granicy bólu, okej? Jak czujesz już dwójkę, to... Wiesz co, ja nie czuję dwójki. Ale nie w gaciach. Ja czuję tutaj. Okej. Tu i tu. Kolana, napnij czwórę. No. Postaraj się podnieść wyprostowaną nogę do góry. Okej. Tak, połóż. O! Zobaczymy, czy to ci pomoże. Boli pobór jak coś. Jak mam być szczery, to jest najbardziej bolesne z wszystkich. Ale jest ten ból znika, oczywiście, po tym. No ale boli bardziej niż tamte poprzednie. Postępy rehabilitacji zależą od przygotowania przed operacją. Przed operacją chcemy osiągnąć pełny zakres ruchu, o ile to możliwe, a obligatoryjnie pełen wyprost z dobrą aktywnością mięśnia czworogłowego, aby uniknąć takiego zjawiska, które się nazywa knee extension lag, czyli w momencie, kiedy próbujemy podnieść wyprostowaną nogę do góry, to kolano się delikatnie zgina. To musimy wypracować, aby tego nie było. Poza tym musimy się pozbyć takich wyznaczników stanu zapalnego, takich jak ból, zaczerwienienie stawu, o ile to możliwe, wyeliminowanie obrzęku albo chociaż pozostawienie go na minimalnym poziomie. I całe szczęście Paweł spełniał wszystkie te kryteria przed przystąpieniem do operacji. Idziemy na spacer, przewietrzyć mózg. Na spacer. 400 metrów w jedną, 400 w drugą i zawijamy z powrotem. Ale trzeba się przewietrzyć, bo to już można w domu siedzieć. 3 dni po operacji, ale powiem wam, że jest dużo lepiej niż poprzednim razem. W sensie bólowo, nie boli mnie aż tak bardzo. Ale niestety tym razem miałem szytą łękotkę i muszę chodzić o tych kulach, bo nie mogę obciążać kolana, tylko tam w 30-40%, czyli właśnie mogę sobie tak postawić tą nogę, ale muszę ją odciążać przez 4 tygodnie przynajmniej, więc jest to uciążliwe, ale mam wrażenie, że operacja była dobrze zrobiona, bo mnie w ogóle praktycznie nie boli, chyba że leki, które biorę, są tak mocne, że nie czuję bólu, ale ogólnie jest pozytywnie. Tyle po spacerze. Spacer był do Biedronki i z powrotem. Tak sobie radzę bez kul, jakbym tańczył. Hop, 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 hop. Jedno z największych wydatków podczas kontuzji? Lód. Lód do Game Ready, żeby chłodzić kolano. Co, i można iść leżeć dalej. Trochę ćwiczeń, trochę lodu, trochę kompleksu. Zaraz wam pokażę, jak wygląda taki zestaw ćwiczeń i co robię. 3 dni. 3 dni po operacji, 4 dni po operacji. No i w następnych dniach zaczęła się tak naprawdę już ta prawdziwa rehabilitacja, czyli trochę monotonii wjechało. No i praktycznie codziennie to samo, czyli fizjo, trening, no i rehabilitacja w domu. Pewnie zobaczycie zaraz ujęcia z domu, które robiłem, czyli jakby wspomaganie się różnymi to urządzeniami, czyli Game Ready, Compex i szyna. Te dni wyglądały w kółko, tak jakby były zapętlone, czyli fizjo, trening i to, co robię w domu. Możecie sobie podmienić, tylko czasami najpierw był trening, później fizjo, a później to, co w domu. Praktycznie cały czas spędzony w domu poświęcałem na kolanie. Tak naprawdę ten pierwszy miesiąc, bo teraz nagrywam, to w sumie jest 4 tygodnie po operacji, to tak naprawdę te wszystkie 4 tygodnie wyglądają bardzo podobnie. No i tak wygląda praktycznie cała rehabilitacja, tylko po prostu z biegiem czasu zmieniają się ćwiczenia. Dzisiejsza rehabilitacja kolana wygląda tak. Witam Was w miejscu, gdzie na 24 godziny spędzam 22. Chciałem Wam pokazać, jestem 4 dni po operacji i chciałem Wam pokazać ćwiczenia, które dostałem od fizjo. Dzisiaj jest niedziela, więc dzisiaj chłopaki mieli wolne i tak dalej, więc dzisiaj sam wszystko robię. No ale to są takie ćwiczenia ogólnie, myślę, że uniwersalne. Robiłem je wcześniej, robiłem je teraz i jak tak patrzę gdzieś tam w internecie, to większość fizjo poleca takie ćwiczenia. Myślę, że jedną z ważniejszych rzeczy w rehabilitacji krzyżowych,
kolana ogólnie jest pełen wyprost. Czyli to, żebyśmy mogli w pełni wyprostować kolano. 4 dni po zabiegu, gdzie to kolano jeszcze jest trochę opuchnięte, jest trochę płynu chyba w nim, trochę. No jest to trudne do zrobienia, ale musimy starać się to zrobić. Ćwiczenie polega na tym, żeby spróbować unieść piętę na coś, żeby ta noga była lekko uniesiona i staramy się kolano wbić w materac. Utrzymujemy to napięcie przez, im dłużej, tym lepiej. Mi kazał chyba 35 sekund. Widziałem, że bardzo fajnie przyjęła się moja rolka na Instagramie, z czego jestem szczęśliwy. Fajnie, jakby ktoś to ogląda, jakby to poszło gdzieś dalej. Ale teraz mam lekką presję, bo to musi dobrze wyjść. Ale fajnie. Właśnie po to robiłem, żeby mieć takie uczucie, że robię coś obok tej kontuzji, że mogę jeszcze komuś pomóc tym. Ja ogólnie jestem bardzo szczęśliwy, bo mnie to jakoś mega nie boli, bo wiem, że nawet z Modziem dzisiaj rozmawiałem, no to on mówił, że przez pierwsze 3 dni z łóżka nie schodził. U mnie jest okej. Jestem oczywiście na lekach przeciwbólowych, więc pewnie to mi pomaga, ale ten ból nie jest jakiś dramatyczny. Jestem w stanie spać, co jest bardzo ważne. Sen jest najlepszą możliwą regeneracją, więc jestem w stanie przesypiać noce, to jest bardzo ważne, bo za pierwszym razem nie mogłem. Za pierwszym razem miałem z tym problem, więc tym razem jest super. Drugie ćwiczenie. Robimy to samo. Też próbujemy wbić najpierw kolano w materac i później staramy się unieść całą nogę. No i też staramy się to utrzymać przez kilka sekund, powiedzmy 10 i wracamy. Ogólnie bardzo ważny, też zależy skąd macie pobór, bo pierwszym razem miałem pobór z mięśnia dwugłowego tutaj, to miałem bardzo duży miałem problemy z dwójką, była ona bardzo słaba, teraz miałem z czworogłowego i wydaje mi się, że dla mnie przynajmniej to jest lepszy wybór, bo chyba czworogłowy mój jest dużo mocniejszy niż dwugłowy był w tamtym okresie. No to też jest mi dużo łatwiej po prostu spiąć tą czwórkę i widać, że ona działa, nie? No oczywiście nie działa tak jak lewa, ale czuję, że mogę spiąć te mięśnie, mogę normalnie ruszać tą nogą. Następne ćwiczenie, które dostałem, jest to po prostu zgięcie kolana do 90 stopni. No jest to maks, który jestem w stanie zrobić bez pomocy ręką jak na ten moment. Myślę, że jak na 4 dni nie jest źle. Teraz czas na Compex. Compex to urządzenie do elektrostymulacji mięśni, które wykorzystuje impulsy elektryczne do pobudzenia włókien mięśniowych. Jest to popularne wśród sportowców, osób przechodzących rehabilitację oraz tych, którzy chcą poprawić swoją kondycję i regenerację. Tutaj jest jedna ta elektroda, druga, trzecia. Zakładamy elektrody w ten sposób. No takie kliki. W naszym przypadku po kontuzji dajemy siłę, bo chcemy odbudować siłę w mięśniach. To co potrzebujemy, czyli czworogłowy albo dwugłowy, to zależy, ale przy tej kontuzji zazwyczaj to jest czworogłowy. Włączamy. W tym momencie właśnie to urządzenie sobie skanuje siłę naszych mięśni i dostosowuje właśnie tą siłę do tego, jak nasze mięśnie właśnie pracują. No i mamy taki jakby trening siłowy, pobudzenie naszego mięśnia. Zaraz zobaczycie, jak te mięśnie pracują podczas takiej jednej sesji. To trwa 26 minut, więc jak widzicie, mój mięsień już trochę zaczyna pracować. Jeśli dojdzie do jakichś tam większego ruchu, to wtedy to urządzenie wyczuje, że to jest wystarczające i na tym się zatrzyma i zacznie się taki już całkowity trening. Chwilę to szuka, nie powiem, że nie. Optimal level of intensity found. No i jak widzicie 52 i 44 to jest u mnie optymalna intensywność. No i tak wygląda pobudzanie tego mięśnia.
Tak wygląda noga. Nie jest najgorzej. Szczerze, no jest trochę płynu, troszkę jest spuchnięta, widać. Ale nie jest źle. W zależności od tego, jak wygląda kolano, cele mamy dość podobne, aczkolwiek środki czasami mogą się niekiedy różnić. Głównymi celami w tych pierwszych 2 tygodniach po operacji jest doprowadzenie przede wszystkim do możliwie największego bezbolesnego zakresu ruchu. I tutaj znowu największy priorytet stawiamy na pełny wyprost kolana z aktywną pracą mięśnia czworogłowego, co jest dość trudne do osiągnięcia z powodu takiego zjawiska, które się nazywa arthrogenic muscle inhibition, czyli wyhamowania mięśnia spowodowanego operacją. Jest to takie zjawisko neurologiczne, gdzie w wyniku jakby traumy na kolanie, bo operacja to jest tak naprawdę kontrolowana trauma, dochodzi do zaburzonej komunikacji pomiędzy stawem a rdzeniem i wyższymi ośrodkami w mózgu. Przez to nie jesteśmy w stanie w pełni od razu po operacji napiąć mięsień. Kolejną rzeczą jest ograniczenie obrzęku. U Pawła rzeczywiście ten obrzęk był spory przez te pierwsze 2 tygodnie, ale to wynika też z tego, że Paweł nie miał izolowanej operacji rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego. Miał również szyty tylny róg łąkotki oraz mikrozłamanie na kłykciu kości udowej, co nam dodatkowo troszeczkę przeszkadza w osiągnięciu jak największej siły mięśniowej. Stay fly, hustle through the sky, moonwalk on clouds, stack it up, cheddar, feeling better, proud, mind sharp, cutting through vibes, samurai sword, dropping bars, hit like a freight train aboard. City lights reflect dreams, mirrored ambition, chasing glory in the chaos, no permission. Quick wit, sharp tongue, arrows in the dark, navigating life, playing like a park. Buster rhymes taking over, no one can ignore. From the alleyways to the grand concert hall floor, putting pieces together, call it life jigsaw. Rise from the ashes, Phoenix never withdraw. Właśnie, wpadł mój odcinek na YouTube'a, a moja żona się najadła pierogów i zobaczcie, co się dzieje. Trzymajcie dietę podczas świąt, bo no tak to się kończy, tak? Past struggles, now chapters in a book. Flipping through pages, never a second look. Running fast, marathon of vibes, so free. Corner to corner, city to city, life beats. Teraz chciałbym też przybliżyć, na co powinniśmy uważać podczas rehabilitacji, na takie czerwone flagi. Pierwszą z nich jest wystąpienie zakrzepicy żył głębokich. Warto obserwować łydkę, czy ona nie jest obrzęknięta, czy nie ma wypełnionych żył powierzchownych, czy nie ma zmienionego koloru skóry, czy temperatura nie jest podwyższona i czy przede wszystkim ta bolesność łydki, który mógłby zgłaszać pacjent, nie nasila się podczas stania i chodzenia. Także najprostszymi metodami, żeby zapobiec tej zakrzepicy, jest przede wszystkim stosowanie się do zaleceń lekarza, fizjoterapeuty, w tym braniu leków przeciwzakrzepowych oraz ruszać stopą przy dłuższym unieruchomieniu. Wystarczy kręcenie stopą, pompowanie stawu skokowego, czyli takie wykonywanie zgięcia podeszwowego i grzbietowego. Drugą taką czerwoną flagą jest zakażenie, ale szczerze przyznam, nigdy nie miałem do czynienia z zakażeniem stawu kolanowego po operacji. Żeby temu zapobiegać, wystarczy zmieniać opatrunki i nie moczyć ran pod żadnym pozorem. Czyli jeżeli chcesz wziąć prysznic, trzeba zabezpieczyć miejsce operowane. Prezentuję właśnie przygotowania pójścia pod prysznic. Taka kontuzja właśnie uświadamia, że niektóre rzeczy nie doceniamy. Tak jak na przykład wzięcie normalnie prysznica, a nie owijanie się jak w mięsnym pani owija szynkę. To ja muszę nogę tak owinąć. Jest jeszcze jedna taka czynność, która nie jest zbyt komfortowa, ale tej czynności nie będę pokazywał. Wiąże się z tym przedmiotem, który jest za mną. Halo, jakieś współpraca dla psa. Płatne w mięsie. W karmie dla psa. Dobra. Mamy to. Szynka zawinięta. Idę się myć.
I ostatnią taką czerwoną flagą jest wystąpienie artrofibrozy, czyli bolesnego ograniczenia zakresu ruchu spowodowane wytwarzaniem się wzrostów wewnątrz kolanie. Dużo zależy od tego, jak organizm zniesie tę operację. I tutaj mówi się głównie o takim podłożu genetycznym, czyli o tej ekspresji genów pod wpływem stresu. I teraz jak można minimalizować to ryzyko? No, na pewno dobrze przygotować się przed operacją, czyli właśnie osiągnąć te wcześniejsze cele, o których mówiłem, plus nie śpieszyć się z podjęciem decyzji o operacji. Na pewno nie warto robić operacji wtedy, kiedy mamy taki aktywny stan zapalny, czyli właśnie duży obrzęk, duże zaczerwienienie stawu, podwyższenie temperatury, ograniczenie ruchu, niewydolność mięśnia czworogłowego. Także jeżeli mamy takie wyznaczniki w kolanie, lepiej odroczyć tę operację na troszkę późniejszy czas. Będzie to na pewno bezpieczniejsze z uwagi na możliwość wystąpienia powikłań. Jeśli ktoś na przykład ma zaplanowaną operację na miesiąc, 2, 3 do przodu, to niech zrobi trening siłowy, niech wynajmie sobie dobrego specjalistę, dobrego trenera od treningu siłowego i przygotuje się do operacji, bo to naprawdę też robi różnicę. Nie tylko sama rehabilitacja i sam trening siłowy i dochodzenie do siebie po operacji, ale przed operacją to, co zrobicie na siłowni, im więcej zrobicie, im wasze ciało będzie silniejsze, tym znacznie łatwiej będzie się wam pracowało po operacji i rehabilitantom i też trenerom, z którymi będziecie później pracować, albo też dla was samych, jeśli będziecie gdzieś z internetu czerpać wiedzę, to jak będziecie mocni przed operacją, na pewno pomoże. Podczas samej rehabilitacji, po operacji należy jak najszybciej uruchomić staw i w tym wypadku sprawdza się aktywne zginanie i prostowanie kolana, nawet ślizgając piętą po podłożu. Drugi taki czynnik to też przestrzegam przed zbyt agresywną rehabilitacją, żeby to nie wyglądało jak rehabilitacja Neymara, który tam konał z bólu podczas maksymalnego zginania stawu kolanowego przez swój sztab medyczny. Isso, força, 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 né? Vamos, vamos, vamos. Na ten moment z Pawłem osiągnęliśmy całkiem przyzwoity zakres ruchu. Mamy pełny wyprost, pasywny. Jeżeli chodzi o wyprost aktywny, czyli to napięcie mięśnia czworogłowego, nadal pracujemy nad tym, żeby pozbyć się tego knee extension lag. Cały czas staramy się zmniejszać ten obrzęk, widzimy postępy, z każdym dniem jest coraz lepiej. Zgięcie już też osiągnęliśmy na poziomie 90 stopni, także uważam, że Paweł naprawdę zrobił kawał dobrej roboty. Miałem mówić o swoich ciężkich chwilach, więc powiem, wczoraj miałem naprawdę bardzo ciężki moment. Nie chciało mi się wstać z łóżka. Po takich 2-3 tygodniach ciągłego pędzenia, bo w momencie, kiedy ja dowiedziałem się, że coś z tym kolanem jest nie tak, poprzez latanie do Poznania i dowiadywanie się, czy to na pewno będzie potrzebna operacja, później sama już operacja, przeprowadzka, najpierw przeprowadzka, później operacja, wszystko się tak szybko działo i wczoraj miałem taki moment, gdzie w końcu zwolniłem i mnie trzepło, nie? Trzepło mnie i naprawdę miałem ciężki poranek był najcięższy, miałem takie, nie wstaję z łóżka, nie chce mi się. Ale to, jaki ja mam na to sposób, to po prostu rozpoczęcie tego dnia. Zróbcie jedną rzecz, drugą rzecz, trzecią rzecz. I najważniejsze, nie bójcie się prosić o pomoc albo po prostu porozmawiać z kimś, bo żyjemy w takim przeświadczeniu, że chłopaki nie płaczą, że jesteśmy twardzi, damy sobie radę. Chuja tam prawda, szczerze powiedziawszy. Jak macie ciężki moment, nie ma takiego kozaka, co nie ma ciężkiego momentu w swoim życiu. Jak macie cięższy okres, idźcie jeśli macie taką możliwość, do specjalisty. Jeśli nie, to do najbliższych. Nie bójcie się z nimi rozmawiać. Jeśli macie osoby bliskie obok siebie, które was kochają, dbają o siebie, to jeśli okażecie, nie nazwałbym tego słabości, ale taki moment, w którym czujecie się trochę przyciążeni,
To jest normalne, każdy człowiek ma coś takiego. Po prostu idźcie, wygadajcie się, ulży wam i ja też to robię. Też rozmawiam z psychologiem, rozmawiam z żoną, więc nie bójcie się okazywać swoich emocji, mimo że ja się przyznam, jest mi bardzo ciężko okazywać je. Też mam problem z tym, żeby powiedzieć, że mi jest źle, że w głowie mam coś takiego, że ja sobie poradzę, przecież ja jestem pan piłkarz, wiecie jak to jest. Ale to nie warto w pewnych momentach. Myślę, że są momenty w życiu, gdzie trzeba się wygadać, trzeba powiedzieć drugiej osobie, szczególnie takie, która was kocha, która jest blisko was, przyjaciel, mama, tata, żona, ktokolwiek. Zrzućcie z siebie ten ciężar, a nie kiście go i to najbardziej to kieruje to do mężczyzn, bo my mamy ten stereotyp, oczywiście do kobiet też, ale wiadomo, że mężczyźni w Polsce, nie tylko w Polsce jest ten kultura macho, my z wszystkim sobie damy radę sami, chłopaki nie płaczą, chuja prawda. Wygadajcie się i będzie wam dużo lepiej. Najtrudniejszą rzeczą w tym momencie tak naprawdę nie jest dla mnie to, że ja tu muszę przychodzić i że to jest monotonne i że czasami boli, czasami jest gdzieś tam trudno na tej siłowni czy u fizjo. Tylko najtrudniejszą rzeczą dla mnie jest to, że muszę się wspomagać bliskimi mi osobami i moja żona w tym momencie jest w 9. miesiącu ciąży, a tak naprawdę ona musi obok mnie skakać, a nie na odwrót. I za co bardzo jej dziękuję, Misiu, kocham cię. I takie nawet proste rzeczy w domu, czyli wyniesienie śmieci, które należy do obowiązków moich, musi robić moja żona. Wszystko, o czym można pomyśleć w takich naprawdę codziennych sprawach, ja nie jestem w stanie zrobić, albo jestem w stanie zrobić to bardzo pokracznie. Jeszcze teraz, gdzieś tam po kilku tygodniach, gdzie te zakresy są większe, jestem w stanie sporo rzeczy więcej, ale przez pierwsze 2 tygodnie, to było bardzo trudno i tak naprawdę wspomaganie się rodziną, rodzicami, teściami, którzy przyjeżdżali do mnie, żeby zrobić tak naprawdę bardzo proste rzeczy, których ja nie mogłem, typu zawiesić zasłony, umyć samochód, żeby był sterylnie przygotowany do porodu mojej córki. To chyba są takie najtrudniejsze momenty, kiedy ja po prostu nie jestem w stanie zrobić takich najprostszych rzeczy w domu. Myślę, że to był taki ciężki moment i w sumie czasami dalej jest, bo jeszcze do końca nie jestem tak sprawny, jak chciałbym być, ale myślę, że za te kilka tygodni już będę. No i to się nazywa gra zespołowa. Ekipę remontową zwiedziliśmy. Do tamtego pokoju. Jak ty chcesz? Ja to muszę zobaczyć. Ja Goluś, główkę na dół, bo ja się nie znam. Yeah, I got it, there's no maybe. Won't bend forward or even break. I show up with my face bright, like a bad joint on date night. I get it in whether day or night. I'm super hype and I say it like, yeah, I be in the Chevy swerving so tight, and I don't give a damn if you don't like it, yeah. Pop up with my fam on it all night. Zawsze mogę liczyć na swoją rodzinę, czy to jest rodzina z mojej strony, czy ze strony mojej żony. I szczęście w nieszczęściu było takie, że mogliśmy kilka dni spędzić razem w Sylwestra, co w momencie, kiedy jestem zdrowy i gram i tego czasu jest trochę mniej, czas spędzony z rodziną gdzieś tam schodzi na dalszy plan i w tym wszystkim myślę, że jest to fajne, że właśnie mogę znaleźć teraz ten czas i spędzić go z rodziną. Starzy tylko na telefonie siedzą, tak? Tu sylwestrowa noc. Nie siedzimy właśnie, oj nie siedzimy. Ta młodzież. To młodzież. Nie siedź, bo cię kamerują. A w dupie mam. Key with a iced tea, most likely. I'm spicy, you don't like me. I'm the best at it, well I might be. Tak jest, widzowie, mamy pierwszą współpracę na kanale. Współpraca z miśkami mojej mamy. Proszę bardzo. Moja mamusia robi ręcznie takie rzeczy. Więc jakbyście byli zainteresowani dla swoich dzieciaków, to polecamy. Z kodzikiem Paweł10 macie zniżkę 10%. Wiecie, żeby się pokazała do kamery. To dopiero jest szarentik, jeszcze jej nie ma, a tutaj już jest na kamerze. Dobra.
to były moje 2-3 tygodnie rehabilitacji. Dajcie znać, co myślicie o takiej formie odcinków, czy Wam się podoba taka forma odcinków. I dostaję bardzo dużo wiadomości od Was, bardzo dużo pytań, ile taka rehabilitacja kosztuje, gdzie ja się rehabilituję, skąd mam przeszczep, różne takich rzeczy. Więc zostawcie pod tym odcinkiem pytania, które macie do mnie. I w przyszłym tygodniu powinniśmy zrobić odcinek Q&A, na pytania, na które ja odpowiem. Będziecie mieć wszystko czarno na białym. Jeśli macie też pytania może do fizjo, to też zaprosimy fizjo do tego Q&A, żeby odpowiedzieli, albo trenera. Więc dajcie znać, co myślicie. Zostawcie lajki, suby, dzwoneczek, komentarz i do następnego tygodnia. Cześć.